Cześć, ja nazywam się Adam i opowiem Wam dzisiaj o Trewirze, po angielsku Trier. Jest to dość mało znane miasto na zachodzie Niemiec, mało się o nim mówi, tuż przy granicy z Luksemburgiem. Jest to jedno z najstarszych miast w Niemczech. Jego bogactwo historii sięga czasów rzymskich. My tam znaleźliśmy się przypadkowo, ponieważ planowaliśmy sobie trasę samochodową z Polski do Belgii. Chcieliśmy koniecznie zahaczyć o Luksemburg i szukaliśmy noclegu. Akurat sprawdzaliśmy, w którym miejscu będziemy po około 8 godzinach jazdy. Celowaliśmy tak, żeby kolejnego dnia też razem z Luksemburgiem cały czas w samochodzie nie był więcej niż 8 godzin. No i wybraliśmy Trewir i nie żałujemy. Myślę, że to nie tylko historycy i amatorzy historii Rzymu polubią to miasto, ale również turyści. Myślę, że polecamy. Możemy, jeżeli ktoś jest ciekawy, to napiszcie w komentarzu, podamy Wam dokładną lokalizację, gdzie spaliśmy. W ogóle śmieszna historia też się wiąże z tym Trewirem, ponieważ wysiedliśmy gdzieś, zaparkowaliśmy auto poza centrum i razem z odpaloną mapą na Google Maps szliśmy przez obrzeża miasta, żeby trafić do centrum pod jeden z głównych zabytków w Trewirze, czyli Czarną Bramę Porta Nigra. I jakiś Niemiec nas zahaczył. Oczywiście wszystko w żartach. Okrzyczał nas, nakrzyczał, że nic nie robimy, tylko chodzimy z głową w telefonie, że idziemy nie patrząc przez siebie, nie zwiedzając, tylko patrzymy się z głową w dół w telefon, że idziemy razem. Małżeństwo idzie, nie rozmawia ze sobą, tylko patrzy w ten telefon. No i mówi, idźcie na azymut, idźcie w tym kierunku, dojdziecie na pewno, nie patrzcie w te telefony. I w sumie miał rację. I wtedy tak zrobiliśmy właśnie, jak on powiedział nam. Tak dało nam to do myślenia, schowaliśmy ten telefon i zaczęliśmy po prostu sami szukać, sami eksplorować to miasto. No i co? No i czego się dowiedzieliśmy, to mogę Wam powiedzieć. To miasto ma bardzo bogatą historię. Tuż przed naszą erą Rzymianie w ramach romanizacji szczepu celtyckiego, Treverów, który tam sobie wtedy żył, założyli tutaj miasto Augusta Treverorum na cześć cesarza Augusta. Stało się jednym z głównych miast rzymskiej prowincji Gallia Belgica, a później stało się stolicą prefektury Galii, co czyniło ją jednym z kluczowych ośrodków władzy w zachodniej części Imperium Rzymskiego. To jest jedno z najbardziej też wysuniętych na północ miast, tak jakby lądowej części Cesarstwa Rzymskiego. Rzymianie naprawdę w tamtych czasach uczynili z niego ważne centrum administracyjne i militarne. Była tutaj również siedziba biskupów katolickich później, a potem arcybiskupstwo, które miało duży wpływ polityczny, religijny na rejon. W średniowieczu i wczesnej nowożytności miasto doświadczyło licznych wojen i okupacji, w tym również przez Francuzów. Współcześnie Trewir jest spokojnym miastem uniwersyteckim i to nadaje mu taki duch, ale ta historia i zabytki nadal przyciągają turystów z całego świata. Ja kiedyś słyszałem o Trewirze, ale nigdy nie był to dla mnie taki cel wyprawy. Dopiero ta wycieczka i w sumie przypadkowa trasa skłoniła nas, żeby się tam zatrzymać i jeszcze raz powtarzam, nie żałujemy. Polecam Wam szczerze to miasto, ponieważ nie tylko we Włoszech, nie tylko w basenie Morza Śródziemnego można znaleźć ciekawe rzymskie zabytki, ale też w zachodnich Niemczech. I to, co zaraz Wam opowiem, okazuje się, że są tam bardzo dobrze zachowane te zabytki i w bardzo dobrym stanie i odrestaurowane. Niemcy dbają o te miejsca. Na przykład historia sięga II wieku naszej ery. Wybudowano tam mury obronne, a wjazdu do miasta broniły bramy, 4, m.in. Porta Nigra, czyli Czarna Brama. Jest to do dzisiaj najlepiej zachowana brama miejska z czasów rzymskich na północ od Alp. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jak wszystkie właściwie zabytki, o których będę mówił. We wczesnym średniowieczu jeszcze nazywała się Porta Martis, co oznaczało bramę Marsa, czyli tego boga rzymskiego, ale kiedy przekształcono bramę na kościół, to jako świątynia chrześcijańska nie mogła odwoływać się do pogańskiego boga wojny i zmieniono nazwę na Porta Nigra, czyli Czarna Brama. Brama jest zbudowana z piaskowca, który z czasem szczerniał. Bloki piaskowca nie są w ogóle połączone żadną zaprawą. Są połączone przy pomocy żelaznych haków, które tam też były wypełnione ołowiem. Przez stulecia Porta Nigra była rozbierana jako źródło materiałów budowlanych. Była przebudowywana, ale ostatecznie w XX wieku została objęta ochroną konserwatorską i przeprowadzono jej gruntowną
restauracje, renowacje. Za czasów rzymskich wybudowano nie tylko w Trewirze, wszędzie gdzie się pojawiali, Rzym niósł ze sobą cywilizację i wybudowano wiele kompleksów łaźni w stylu rzymskim. Na pewno nieraz o tym słyszeliście. Między innymi w Trewirze Barba Termen są one również wpisane na listę UNESCO. Można sobie spacerować nad nimi po kładkach i oglądać zachowane resztki systemu rozprowadzania ciepłego powietrza. Barba Termen służyły jako łaźnie publiczne przez 300 lat, potem już jako źródło materiałów budowlanych. Współcześnie jest to wspaniałe miejsce, aby sobie przestudiować rzymski system łaźniowy Hypokaustum. Szczególnie mnie to interesuje, bo chociaż nie spodziewałem się, że w Trewirze to spotkamy, ponieważ moje wykształcenie jest właśnie związane z rozprowadzeniem ciepła, instalacjami budowlanymi. Pamiętam, że nawet na seminarium dyplomowym tuż przed obroną inżynierki prowadziłem wykład właśnie i tematem mojego wykładu było właśnie Hypokaustum. W skrócie, termy były zaopatrywane w źródlaną wodę przez akwedukty, natomiast baseny i sale w tych termach były ogrzewane przez gorące powietrze rozprowadzone pod podłogą. Podłoga była podniesiona na systemie takich słupków, dzięki temu było tam sporo miejsca, była spora pusta przestrzeń do rozprowadzenia właśnie tego ciepłego powietrza i do odprowadzenia dymu z paleniska. Było to jak na tamte czasy bardzo skomplikowany i przemyślany system właśnie z tym spaleniskiem, ale nie tylko, bo również były regulatory przepływu, czyli takie jakby różne dławice, nawet takie pierwotne, trochę można nazwać urządzenia typu wentylatory, między innymi służyły do tego, aby regulować ilość przepływanego powietrza, a tym samym jak szybko palenisko ma się spalać. To robili, z tego co wyczytałem, to musieli robić bardzo wyszkoleni i wykwalifikowani ludzie i to też nie było proste, i dlatego też ten system był raczej w dużych willach stosowany, raczej w publicznych łaźniach, właśnie ze względu na system skomplikowania, jak i również na ilość wysiłku, który wymagano rozruch tego Hypokaustum. Ten wynalazek na pewno, z całą pewnością można powiedzieć, że poprawił higienę i ogólny komfort życia ludzi. Te łaźnie publiczne to było miejsce spotkań, to były miejsca bardzo dobrze urządzone. Ludzie tam nie tylko dbali o higienę, ale też kwitło życie towarzyskie. Kiedyś zrobię na ten temat osobny film. Myślę, że to będzie dobry temat. Oprócz term Barbary są też ruiny term cesarskich w Trewirze, jednych z największych łaźni rzymskich powstałych w Cesarstwie Rzymskim. Naprawdę ich rozmiar, jak się na to patrzy, na te ruiny, to można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. I są tam też takie modele, są tam też takie ryciny i rysunki i naprawdę ten rozmiar i architektura świadczą o naprawdę dawnym przepychu tego miejsca. Bardzo mi się tam podobało, ponieważ dobrze zachowały się podziemne ruiny wcześniej wymienionego Hypokaustum, tego systemu ogrzewania. Można tam wejść i pozwiedzać, co pewnie teraz Wam pokazuję, co widzicie na ekranie. Bardzo ciekawe miejsce, polecam każdemu, nie tylko inżynierom i nie tylko historykom. Te termy były wybudowane dla cesarza Konstancjusza I i jego syna Konstantyna, którzy obrali sobie Trewir jako swoją siedzibę. Ostatecznie te termy nigdy nie były używane. Stwierdzono to po badaniach systemu kanalizacyjnego, że tam właściwie nic się nie odłożyło, żadne warstwy. Konstantyn przeniósł swoją siedzibę w pewnym momencie do Konstantynopola, a łaźnie właściwie pozostawił w stanie surowym. Dopiero później inny cesarz, Walentynian I, używał tych łaźni, przekształcił to na koszary dla wojska. Warto zwiedzić ten kompleks, robi wrażenie. Myślę, że nie tylko dla fanów historii. Przynajmniej z 2 godziny można tam spędzić, a spacer właśnie po podziemiach dostarcza takich emocji i działa na wyobraźnię. W ogóle w Trewirze jest jeszcze kilka zabytków związanych z cesarzem Konstantynem. Można tam zwiedzić bazylikę Konstantyna. Znaczy obecnie to służy jako kościół ewangelicki, a była to dawna sala tronowa pałacu cesarza Konstantyna I. To jest największa sala rzymska zachowana do dnia dzisiejszego. W średniowieczu była to siedziba arcybiskupa Trewiru. Współcześnie tuż przy tej bazylice jest pałac książąt elektorów wraz z ogrodem. Też ciekawe miejsce, też ładne. Trewir leży nad Mozelą. To jest rzeka. I tutaj w Trewirze jest najstarszy most w Niemczech. Znowu najstarsza budowa i w Niemczech, właśnie w Trewirze. Również z czasów rzymskich.
Pierwszy most w tym miejscu na Mozeli był drewniany, później pierwszy kamienny powstał w 45 naszej ery, natomiast nowy w latach 144-145 naszej ery to właśnie ten i do dziś z tego mostu zachowały się filary, dokładnie 5 z 9 oryginalnych rzymskich i to też jest fascynujący punkt do zwiedzenia, bardzo polecam tutaj podejść. Trevir nie jest dużym miastem i wszędzie można się przemieścić na piechotę. Kolejnym najstarszym zabytkiem w swojej kategorii jest katedra świętego Piotra w Trewirze, Trier Cathedral lub Trierer Dom po niemiecku. Jest to najstarszy kościół biskupi w Niemczech, również wpisany na listę UNESCO. W kościele katedralnym w ogóle posługują polscy zakonnicy ze zgromadzenia braci z serca Jezusowego. To jest ciekawe. Wracając do historii, cesarz Konstantyn, syn świętej Heleny, około roku 326 z okazji jubileuszu 20-lecia swoich rządów podjął decyzję o budowie 4 wielkich świątyń. Między innymi właśnie katedry w Trewirze. Oprócz tej katedry wybudowano wtedy bazylikę świętego Piotra w Rzymie. O innych tych wielkich budowlach, świątyniach zachęcam Was do przeczytania w internecie, na Wikipedii. Podeślę Wam w opisie link do tych budowli. Myślę, że to jest też ciekawa lektura. W XIII wieku w południowej części kompleksu zbudowano kościół Najświętszej Maryi Panny, zaraz o nim opowiem. I katedrę przez wieki rozbudowywano, burzono, przebudowywano. Bardzo znany jest skarbiec katedralny, też o nim warto doczytać, podam link w opisie. Do dziś skrywający różne znaczące kolekcje sztuki sakralnej i innych zbiorów. Właśnie tuż po sąsiedzku przy katedrze jest kościół Najświętszej Maryi Panny, Liebfrauenkirche, najstarszy kościół gotycki w Niemczech. Z katedrą połączony jest takim małym przejściem, wybudowany właśnie w XIII wieku. Ma bardzo ciekawą architekturę. Tam też posługują polscy zakonnicy ze zgromadzenia braci Serca Jezusowego. Warto wejść chociaż na chwilę. To, czego nie zobaczyliśmy, to amfiteatr rzymski. Podobno też jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w ogóle na świecie i też również służył kiedyś jako brama do miasta. Niestety już nie mieliśmy czasu go zwiedzić. Polecam na własną rękę. Co jeszcze można ciekawego w Trewirze zobaczyć? Na pewno spacerując po prostu po mieście od Czarnej Bramy, Porta Nigra, idąc prosto, trafimy na średniowieczny rynek główny. Jest to popularne miejsce wśród turystów i mieszkańców. Dużo kawiarni i miejsc, gdzie można odpocząć. Bardzo ładnie i klimatycznie. W Trewirze funkcjonuje spory uniwersytet. Jest tam 6 wydziałów, ma duży kampus. Myślę, że gdybym myślał o studiach w Niemczech, z pewnością rozważyłbym Uniwersytet Trewirski. Nadaje on miastu takiego młodego ducha, mimo historycznego ogólnie bogactwa miasta. Myślę, że to jest fajne miejsce na naukę i na spędzenie swojego właśnie szkolnego życia w takim mieście z bogatą historią. Z takich ciekawostek to w Trewirze urodził się Karl Marx. Jest tu jego dom rodzinny, w którym obecnie zorganizowano muzeum poświęcone jego życiu i dziełom, co dodaje miastu taki wymiar takiej historii myśli politycznej. Wiem również, że Trewir i okolice Mozeli to bardzo znany i ceniony region winiarski. Na pewno można tutaj znaleźć wspaniałe winiarnie w okolicy. Ja nie jestem fanem, więc nie mogę na ten temat dużo opowiedzieć. Zachęcam jednak do zgłębienia osobiście tego tematu. Na pewno jest sporo materiałów i na pewno to jest świetne miejsce do odkrywania różnych win. Trier to miasto, które nie tylko, tak na zakończenie ma podsumowanie, jeszcze coś dopowiem, ale poczekajcie do końca. Trier to miasto, które nie tylko zachwyca swą starożytnością i architekturą, ale również oferuje spojrzenie na rozwój Europy przez wieki. Od czasów, kiedy był ważnym ośrodkiem rzymskim, przez średniowiecze aż właśnie do teraz, do współczesności i uniwersytetu. Trier można powiedzieć, że jest takim żywym muzeum, wręcz podręcznikiem historii na żywo, które każdy odwiedzający może odkrywać na nowo. Jego historia, zabytki i kultura sprawiają, że jest to idealne miejsce zarówno dla miłośników historii, jak i dla tych, którzy szukają spokojnego, czy pełnego wrażeń miejsca do odkrycia. Tak jak my właśnie podczas naszej wycieczki. Uważam, że jest to niedocenione miasto. Można sobie wyobrazić na przykład, jak wielką potęgą w starożytności było Cesarstwo Rzymskie. Jeśli kiedyś będziecie w Niemczech, nie zapomnijcie odwiedzić Trewiru, by samemu doświadczyć właśnie jego magicznej atmosfery. My pojechaliśmy dalej do Luksemburga i tutaj chciałbym Cię zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Będę dalej opowiadał o
naszych podróżach, o miejscach, które odwiedziliśmy, z taką dodatkową okrasą historii, może trochę architektury. Interesuje mnie również motoryzacja, interesuje mnie kulinarnia, kuchnia. Dodaję na kanał vlogi o gotowaniu, vlogi o motoryzacji właśnie, także zachęcam Cię do subskrypcji, zostawienia komentarza, pozostawienia tutaj części jakiejś swojej opinii. Zostań ze mną na dłużej. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia.